Cześć, z tej strony Mateusz. No i dzisiaj wreszcie się to stało. Szaro i deszczowo rozpoczyna się ten 6. dzień mojego przejścia głównym szlakiem beskidzkim. Już wczoraj przylepiłem się do ekranu telefonu i sprawdzałem prognozy. Jeszcze rano oglądałem różnego rodzaju radary opadowe, bo myślałem, że może gdyby padało później, to wyjdę sobie wcześniej i w taki sposób oszukam matkę naturę, ale nie, bo ma padać cały dzień przelotnie, a koło południa już tak dosyć konkretnie, więc uznałem, że dobra, tam idę. No i pewnie słyszycie, że brzmię trochę jakby ze studni. Tak mi się wydaje, że tak to będzie brzmiało, bo na aparacie mam już założoną taką osłonę przeciwdeszczową, czyli kawałek folii po prostu. No a póki co maszeruję się tutaj sprawnie, bo trawersuję sobie mogiłę. Przy wczorajszym zmęczeniu mam nadzieję, że to nie będzie przesądna nazwa, a później jeszcze Suchą Górę. Raczej tak sprawnie się idzie. Ale dzisiaj będzie czekało mnie takie jedno konkretne podejście. No i to takie dosyć znane w Beskidzie Niskim. Można powiedzieć, że osnute nawet pewną legendą. Sporo na tej ścieżce różnego rodzaju ostrych zakrętów. No i tutaj bym się prawie naciął, bo ta szeroka droga aż zachęca, żeby nią iść. A trzeba tutaj skręcić. No i oczywiście ostro pod górę. Przed chwilą sprawdzałem prognozy. No i mniej więcej jeszcze 2,5 godziny mam do takiego większego deszczu. Widzę, że trochę się to przesunęło w czasie. Bardzo dobrze, bo będę mógł trochę dystansu jeszcze pokonać, znaleźć jakieś miejsce, żeby zrobić przerwę. No i tak jak wczoraj narzekałem na asfalt, tak dzisiaj może mi przyjść trochę z pomocą. Bo za Iwaniczem jest taki podobno dłuższy, niezbyt ciekawy odcinek, ale jak asfalt, no to przynajmniej sprawnie się idzie. Dalej niż bliżej, no wiecie co, ktoś umie tutaj pocieszyć piechura. 360 km do Ustronia. No i znowu taki zakręt, bez wcześniejszej tutaj strzałki. Muszę tutaj bardziej uważać niż na tych odcinkach w Bieszczadach kilka dni temu. Beznadziejny jest ten fragment szlaku. Już nie mówię o tym, że prowadzi w miejscowości, bo to nie jest jakiś duży kłopot. To jest jakoś tak dziwnie poprowadzony. Cały czas trzeba wypatrywać tych znaków, bo ta ścieżka omija główną drogę, gdzieś tam kluczy. No nieważne. Idę jeszcze poszukać bankomatu, bo zanurzam się w tę część szlaku, gdzie pewnie będzie z tym kłopot. A zwłaszcza w tych małych agroturystykach na pewno nie uda się zapłacić kartą. No i pokazał się błękit nieba. Nie obraziłbym się, gdyby tak do końca dnia zostało. No ale pewnie to tylko taka złudna nadzieja. Wyobraźcie sobie, że Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z drugiej połowy XVI wieku, ale o tym, że są tutaj źródła mineralne, donoszono już na początku wieku XV. No i pewnie pokręciłbym się po tych uliczkach trochę dłużej, gdyby nie to widmo deszczu. Jest tam trochę ciekawych budynków z XIX wieku, stylizowanych na uzdrowiskowe budynki w Szwajcarii, no bo taka wtedy była moda. No i teraz kilka kilometrów asfaltu mnie czeka.
Z jednej strony można ten odcinek przejść dosyć sprawnie, z drugiej strony niewiele się tu dzieje i pewnie wolałbym być w lesie, bo w lesie zawsze to trochę mniej pada, korony drzew nieco chronią. No i zerkam w niebo i oczekuję, czy to już ten moment, czy jeszcze chwilę niebo wytrzyma. Tak to pewnie będzie dzisiaj wyglądać w dużej mierze, przynajmniej do momentu, w którym nie znajdę się tam, czyli pod Cergową. Takim ciekawszym szczytem Beskidu Dukielskiego jest tam wieża widokowa. Na to się nie nastawiam, bo widoków pewnie nie będzie. No ale tam powinno zrobić się spokojniej, cicho. Tutaj jednak na tym asfalcie czasami trzeba ustąpić miejsca samochodom, bo te ścieżki są wąskie. No taki mało ciekawy jest ten odcinek, raczej tylko taki, żeby go przejść. Byle do lasu. Nie udało się dotrzeć do lasu przed deszczem. No i wychodzę sobie właśnie z Lubatowej, miejscowości o bardzo bogatej historii, założoną w XIV wieku jako wieś królewską. Przez pewien czas należała nawet do Zyndrama z Maszkowic. Pewnie to jest imię, nazwisko, które niewiele wam powie, ale jeżeli przypomnicie sobie ten słynny obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, to na tym obrazie on znajduje się w centrum obok księcia Witolda. No i ja też przywdziałem taką pelerynę, jakbym co najmniej na Krzyżaków się wybierał, ale uznałem, że to zapewni nie tylko ochronę mnie, ale też mojego plecaka. Wszystko co wartościowe plus suche rzeczy na zmianę mam zawinięte jeszcze w worku wodoszczelnym, więc to powinno wystarczyć. No taką jedną zmianę wprowadziłem. Czekajcie, bo mnie tak boli. Kiedy przechodziłem Sudety GSS-2, tutaj wam podlinkuję, też 500 km, również postawiłem na pelerynę przeciwdeszczową, ale jakąś taką z Decathlonu i ona tutaj była rozpinana na takie guziki. Kiedy zaczynało wiać, one samoczynnie się rozpinały i byłem dosłownie cały kompletnie przemoczony. A ta jest wykonana z jednego solidnego kawałka materiału. No i nawet jak będzie wiało, to będę żaglem, ale nic nie powinno się tutaj rozpinać. Całkiem fajnie te chmurki przetaczają się nad grzbietami. Są takie nisko zawieszone. Niby pada, ale nie jest jeszcze tak źle. Wysokimi drzewami powinienem być trochę chroniony przed tym deszczem. No a teraz podchodzę pod Cergową i zobaczmy, jak tam z moją kondycją i czy rzeczywiście jest tak stromo. Jeżeli zastanawiacie się, czy się w tej pelerynie nie zagotuje na podejściu, to odpowiedź brzmi oczywiście tak. No człowiek ubrany w folię nie oddycha. Prawda to stara jak świat. Ale uznałem, że w sezonie wakacyjnym w kurtce przeciwdeszczowej na intensywnych podejściach i tak bym się spocił od środka. A tak przynajmniej chronię torbę na aparat i plecak. Więc póki co jestem z tego pomysłu zadowolony. Ale w sumie tak przez pewien czas też byłem. No i podchodzę sobie na tę Cergową. Póki co nic strasznego. Trochę do góry, ale tak umiarkowanie. No ale kojarzę, że rzeczywiście te ostatnie metry już przed dostaniem się na grzbiet są dosyć takie wymagające. Oto jest za moimi plecami osławione podejście na Cergową. Niektórzy nazywają je ścianą płaczu, tak analogicznie do tego podejścia, które jest na Lackowej.
też w Beskidzie Niskim. Krótkie, ale intensywne. Więc zobaczmy, co z tej mojej kondycji pozostało po wczorajszym drugim etapie. Parę chwil i w zasadzie po krzyku, ale po opadach właśnie teraz tworzy się tutaj błotko. No i pewnie gdyby było go więcej, to wcale taki zadowolony z siebie bym nie był. Tam są widoki, w zasadzie jakieś prześwity. Oczywiście dzisiaj nic stąd się nie da zobaczyć, ale to północne zbocze Cyrgowej jest bardzo strome i robi wrażenie, bo ta ścieżka prowadzi w zasadzie taką ostrą granią. Tak to wygląda, kiedy nic nie widać. No i w zasadzie otwarta ścieżka już do szczytu, gdzie jest wieża widokowa, którą po prostu sobie zobaczę. Nie wiem nawet, czy będę wchodził na górę. Jest i wieża, zazwyczaj widokowa, ale dzisiaj się na to nie zapowiada. A i tak zerknę zobaczyć, jak bardzo pochmurno jest. Poza tym, że na Cyrgowej kryje się wieża widokowa, to w jej zboczach kryje się sporo jaskiń. Są tu też dwa rezerwaty w jej masywie, w tym taki chroniący stanowiska cisów, czyli taki trochę ewenement w Beskidach. No, zrobię krótką przerwę, zobaczę, czy jest jakaś szansa, że w drugiej części dnia będzie nieco pogodniej. A szkoda, bo pewnie mógłbym rzucić okiem w kierunku Bieszczadów, gdzie widać byłoby te miejsca, które kilka dni temu odwiedzałem. Strome to zejście momentami. Musiałem uważać dosyć konkretnie, zwłaszcza, że sporo błota już się zdążyło wytworzyć. Schodzę teraz w kierunku Nowej Wsi i tam jest taka góra z kamieniołomem, to Kielanowska Góra, i ponoć to właśnie w jej zboczach znajduje się największe nagromadzenie jaskiń w całych Beskidach. Tylko to są jaskinie szczelinowe, czyli takie wąskie, ciemne, niezbyt okazałe, raczej tylko dla fanatyków włażenia w jakieś ciasne dziury. No i znowu w lesie. Teraz zmierzam do pustelni Świętego Jana, ale wcześniej musiałem przekroczyć taką ruchliwą drogę. Ona prowadzi na przejście graniczne w Barwinku, czyli na przełęcz dukielską, w zasadzie najniższe obniżenie w całym głównym łańcuchu Karpat. No i ze względu na ten fakt toczyły się w historii o tę przełęcz zaciekłe walki. No bo przez góry ciągnąć całe zaopatrzenie, logistykę, ciężkie wozy byłoby trudno. I kto kontrolował takie niskie przełęcze, w zasadzie mógł pchać na terytorium wroga kolejne oddziały. Pewnie najbardziej znanym epizodem w historii walk o tę przełęcz jest II wojna światowa i ta operacja rzeszowsko-dukielska. No a skoro o najniższej przełęczy w głównym łuku Karpat, to jutro będę w najniższym punkcie całego głównego szlaku beskidzkiego. Ustał.
Nazwijcie mnie głupim, ale nie jest źle. No dobra, pada sobie, ale nie jest zimno, nie wieje jakoś szaleńczo. A jeszcze chwila, może 3-4 godziny i będę na noclegu, wypiję ciepłą kawę, suszę się. Las jak zwykle zielony. Już się przyzwyczaiłem od ostatnich dni, że to z nim będę się przyjaźnił w najbliższym czasie, bo turystów tutaj jest mało, a w tę pogodę to już w zasadzie w ogóle. No i pewnie kilkanaście minut mam do tej pustelni Świętego Jana z Dukli. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem, dlatego idę z chęcią pooglądam. Pierwszy przypadek w moim życiu, że wchodząc gdzieś zahaczyłem głową o futrynę. Tak niziutkie jest to wejście, a tutaj jest jeszcze źródełko i niektórzy uważają, że woda, która stąd wypływa, ma uzdrowicielską moc. A Jan z Dukli, późniejszy święty, żył w XV wieku, z kawał czasu temu. Zerkam, cały czas pada. Więc myślę, że już do końca wędrówki będę w takich warunkach sobie spacerował, mniej więcej 2 godziny jeszcze. Musiałem podejść bliżej, bo nie dowierzam. Wygląda to trochę tak, jakby to drzewo właśnie brało prysznic. I ta piana spływa w zasadzie z samej góry i tutaj się formuje. Nie mam pojęcia, co to jest za zjawisko. Oczywiście nie mógłbym zasnąć, gdybym się nie dowiedział, dlaczego drzewa się pienią. No i okazuje się, że za to zjawisko odpowiedzialne są substancje gromadzące się na korze, w tym związki organiczne z grupy saponin. To one właśnie pienią się w wodzie. Zjawisku sprzyjają okresy bezdeszczowe i suche, kiedy na korze osadzają się różne związki i zanieczyszczenia. W czasie deszczu wszystko to później spływa, ciekawie się pieniąc. Bardzo ładny klimat i mówi to ktoś z przemoczonymi skarpetkami, ale podobają mi się zawsze te lasy bukowe, kiedy jest takie silne zamglenie. Cały czas pada i to coraz mocniej. Pewnie widzicie, jak mocno zaplątany w to jestem, ale zrobiłem sobie jeszcze krótką przerwę przy cerkwi, obecnie kościele w Chyrowej. Uciekam już teraz na nocleg, no i mam nadzieję, że zaglądniecie tutaj za tydzień. Jutro zapowiadają pogodę, więc powinno być znacznie ładniej. Do zobaczenia, cześć!